Na dachach miasto, gdzie cisza przemawia, Sojka Team w niebo patrzy, gdzie wolność się objawia. Wypuszczają gołębie, jak marzenia, co w górę lecą. Każde skrzydło, każdy lot jest jak nowa piosenka. To Sojka Team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy pasy grają, skaczące w harmonii lotów, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się. Kochani, i dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Witam się z Wami po raz kolejny. Nowa odsłona, bodajże 98. nakręcony dla Was film i mam tylko nadzieję, że przez te już ponad 4 lata materiały, które dla Was kręcę, są nadal atrakcyjne i w jakiś realny sposób, mniejszy bądź większy, próbuję wpłynąć na Waszą hodowlę, na poprawę Waszych osiągnięć lotowych i na poprawę jakości życia Waszych pupili. I nie będzie, mam nadzieję, inaczej. I tym razem tak sobie myślę, że jest jeszcze zdecydowanie temat, który byłoby warto omówić. I tu zwracam się o szczególną uwagę tym początkującym hodowcom, ponieważ właśnie to dla nich w dużej większości te materiały są nagrywane i nie inaczej będzie tym razem. Dlatego też tematem naszego dzisiejszego spotkania, moi drodzy, jest rzecz, która myślę w sposób realny wpłynie na jakąś poprawę Waszej hodowli, a mianowicie tak zwany harmonogram prac związanych w swojej hodowli na harmonogram postępowania z gołąbkami, który my, dużo bardziej doświadczeni hodowcy, którzy przez szereg lat często robimy niemalże dokładnie to samo w hodowlach, mamy gdzieś w głowie, choć z drugiej strony, no też to bywa, że tak powiem, pamięć bywa zawodna, w szczególności jeśli minie już te, powiedzmy, 40 lat i wzwyż. Dlatego też uważam, że jeśli tylko jest możliwość ułatwienia sobie życia, to dlaczegoż by tego nie robić? I wiem, moi drodzy, że bardzo dużo obowiązków związanych z hodowlą, bardzo dużo obowiązków związanych z rodziną, plus praca i tak dalej. I nie jeden powie, puknij się Pan w głowę, kolejną rzecz mi tutaj zadajesz. Jednakże gwarantuję Wam, że można to uzupełnić bardzo szybko, bardzo przejrzyście w każdej wolnej chwili, co w najbliższych latach będzie kwitować tym, że jeśli zapomnicie czegokolwiek, możecie zawsze do takiego harmonogramu, planeru hodowcy cofnąć się z powrotem i dokładnie zobaczyć, jak to robimy w zeszłym roku. I teraz, jak to będzie wyglądać? Jak zwykle technika dowolna. Można by zrobić sobie plik w komputerze. Również można sobie kupić jakiś zeszycik, gdzie zapisujemy sobie wszystkie kroki poczynione w hodowli, gdzieś tam z datami i tak dalej, i tak dalej. A również są już gotowe planery. Hodowcy, sam widziałem już kilkukrotnie taki planer, który też w jakiś sposób Wam życie osłodzi, że tak powiem. I tak jak powiedziałem, o ile jeszcze co bardzo ważne, moi kochani, warto jest taki planer zrobić sobie podzielić na 2 strony, zrobić w nim rzeczy planowane, czyli te, które planujemy zrobić w danym momencie w hodowli, natomiast po drugiej stronie te zrealizowane. Bo bardzo często, jak to mówią, człowiek planuje, diabeł rujnuje i nie ma tylko kolorów hodowli czarnego i białego, a jak mawiał klasyk, jest jeszcze szereg
odcieni szarości, dlatego też warto jest zrobić, co się planuje, po drugiej stronie, jak fizycznie to wyszło. Kolejna bardzo ważna sprawa. Jeśli zakładamy sobie konkretne daty, trzeba wiedzieć, że jest to elastyczne, że w każdej hodowli coś idzie nie tak. Między innymi mogę powiedzieć na swojej przykładzie, że planowaliśmy sparować gołąbki 14 lutego, jednakże mróz był tak trzaskający, że nie byliśmy w stanie fizycznie tego wykonać. Odczekaliśmy jeszcze ze 2 dni i gdzieś tam znaleźliśmy, myślę, bardzo fajne rozwiązanie, ale o tym już później. W każdym bądź razie, jak to wygląda u nas? Już Wam mówię, czyli parowanie w okolicach 14 lutego w większości przypadków z miłości tak zwanej. Czyli dla tych, którzy totalnie jeszcze nie wiedzą, o co w tym chodzi, nie parujemy konkretnego gołębia samca z samicą, a raczej pozwalamy im się dobrać w pary. Jeśli robiliśmy już wstępne parowania, zdecydowanie pójdzie to na tak zwanego strzała. My takich parowań nie robiliśmy, dlatego też niestety to troszeczkę się wydłuży, jednakże myślę, że czasu jest wystarczająco. Co bardzo ważne w przeciwnym razie, w szczególności jeśli nie chcemy parować gołębi na tak zwaną miłość, a chcemy parować najlepszego z najlepszym i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że zdecydowanie warto jest, a w zasadzie już było, ponieważ w większości przypadków myślę, że już gołąbki macie sparowane, zacząć od zrobienia wstępnego spisu wszystkich gołębi. Co jeszcze ciekawsze, można sobie na razie wybrać jakąś planowaną 50 i oczywiście ja sobie zdaję doskonale sprawę z racji tego, że mamy jeszcze sporo, naprawdę sporo czasu i może wyjść i nawet z dużym prawdopodobieństwem może się stać tak, że któryś z owych gołąbków z tak zwanej 50 gdzieś nam się zawieruszy, skontuzjuje, czy z jego nadzwyczajny na świecie drapieżnik. Dlatego też to robimy, powiedzmy, na brudno, jednakże pomoże nam to sparować. Jak wybrać 50? Powiem Wam szczerze, jak ja do tego podchodzę. Mianowicie, można by rzec, że trzeba brać wszystkie najszybsze, najlepsze gołębie i tak dalej. I jeśli mamy tych super asów, powiedzmy 10, 20 i tak dalej, resztę zostawić w spokoju, dobrać młode. Z tym, że wiemy doskonale, jakie wymagające plany lotowe mamy w naszym polskim PZHGP i mam nadzieję, że w większości, mówimy tu oczywiście nie o graniu kategoriami, bo to jest odwrotna w ogóle sprawa, odrębna, natomiast bardziej chodzi mi tutaj o typowo wygranie mistrzostwa oddziału, dlatego też uważam i pewnie większość z nas się zgodzi, że mimo wszystko ja do 50 starałbym się dać raczej gołębie starsze niż jednoroczne, a to z racji tego, że często ostatecznie o danej pozycji w oddziałach decydują te ostatnie loty maratońskie. I jak wszyscy wiemy, raczej więcej hodowców nie daje gołębi jednorocznych na takowe loty, jak tych, co daje takowe gołębie. Dlatego też
no chcąc, że tak powiem, podkreślić swoją dominację, bądź nadrobić jakieś tam punkty, myślę, że najlepszą rzeczą będzie, tak jak mówiłem wcześniej, wziąć i do tej 50 wsadzić gołębie starsze jak jednoroczne. I teraz jeśli chodzi o same parowanie, choć my robimy w większości przypadków, jak już powiedziałem, robimy to na tak zwaną miłość, natomiast jedyny aspekt, którego trzymamy się sztywno, to parujemy zawsze gołębie dorosłe, ponad jednoroczne razem, a gołębie jednoroczne osobno. Już wam powiem dlaczego. Można by pokusić się o to, że najlepszy lotnik młody, mamy najlepszą starą samicę, no pięknie by to wyglądało, najlepszy z najlepszym, ok. Z tym, że przypominam i pewnie nie jeden z was będzie teraz kiwał głową gdzieś tam przed ekranem telewizora, że i u niego takie coś miało miejsce, że gołąbek spisywał się rewelacyjnie na gołębie młode, zrobił nam komplet konkursu, zrobił cudowne konkursy, natomiast no, życie brutalnie weryfikuje gołębie jednoroczne i zdarza się i paradoksalnie nawet dość często, że ten tak zwany wymiatacz no, ginie już na pierwszych lotach bądź nawet na wywózkach. No i kwituje to tym, że ta nasza najlepsza samica, bo takowy przykład podałem, oczywiście też może być odwrotnie, może to być samiec, a samiczka młoda, niestety zostaje bez partnera i tu już wychodzą kombinacje. A co jeśli brakuje nam, powiedzmy nie mamy gdzieś tam na luzie samca do tej samicy i tak dalej. Jednak uważam, że prawdopodobieństwo, czy są gołębie nie do zgubienia? Nie. Czy dacie za niego 100 zł, 50, czy go dostaniecie w prezencie? Czy wydacie tak zwany $15 million? Każdy gołąb jest w stanie zginąć, co już nieraz życie pokazywało. Jednakże prawdopodobieństwo, że gołąb, który u nas lata 2 lata, 3 lata bądź więcej, no raczej jest dużo większe, że nadal on będzie wracał i tak dalej, niż ten jednoroczny, który naprawdę potrafi być chimerycznym. Czyli, no taka podpowiedź z mojej strony, generalnie, nie jeden z was pewnie się ze mną nie zgodzi, mówię tu jak my robimy w swojej hodowli. Parujemy starsze gołąbki niż jednoroczne z sobą i roczniaczki z sobą. Wtedy, no wiadomo, roczny to roczny, jak życie pokazało, roczny potrafi lecieć i z siodełka, i bez wychowu młodych, i nawet bez pary, i to jest fakt. I jednym z najbardziej błędnych mitów powtarzanych, bo tu śmiało powiem, że jest to błędny mit, że gołąb musi odchować, że gołąb musi przynajmniej te roczniaki. Ja osobiście uważam wręcz odwrotnie. Wystarczy tylko spojrzeć na mistrza Polski, który, mówię tu oczywiście o Bartku Morelu, który nawet można powiedzieć, że gołąbków w ogóle w tym okresie nie paruje, a zostaje mistrzem Polski. I takich przykładów, myślę, będzie coraz więcej, bo jest to nadzwyczajnie na świecie wielka, ale to wielka wygoda. Także, moi drodzy, tak jak powiedziałem, pierw robimy spis gołąbków, następnie na tej podstawie możemy sobie sparować lub możemy dać na tak zwaną miłość. Nawet jeśli damy na miłość, abyśmy poświęcili trochę uwagi, mimo tego, że dorosłe gołębie zrobimy najlepszy z najlepszym, znowu mamy te prawdopodobieństwo dużo większe, że te gołąbki będą przylatywać w tak zwanym czubie i szybko będą mogły cieszyć się swoim towarzystwem. No myślę, że jest to dość zrozumiałe. Także
Przechodząc do punktu następnego. Kolejnym krokiem po sparowaniu gołębi, które trwa w tej chwili, które dokładnie Wam powiem, jak wygląda w naszej hodowli już w samym gołębniku, no my będziemy rozbierać wojlerę. Plan jest w momencie, kiedy gołąbki będą niosły jajka, my będziemy rozbierać tą wojlerę, co bardzo ważne, zdecydowanie nie pozwalamy gołąbkom wychodzić na tak zwanym gonieniu czy tak dalej. Nie pozwalamy wychodzić na dwór z racji tego, że może się tak zdarzyć, że niedoświadczona samica jednoroczna może popuścić te jajko na dworze. Dlatego na pytanie, kiedy pierwsze robimy obloty, zdecydowanie odpowiedź brzmi dopiero po zniesieniu jaj, nie wcześniej. Pierwszy raz nasze gołąbki dostaną swobodny oblot właśnie w momencie, kiedy zniosą już jaja, żeby zminimalizować to, że te jajo gdzieś tam zostanie, czy skula nam się po dachu i tak dalej. Także to jest tyle. Kolejną rzeczą, którą na pewno już na chwilę obecną warto zrobić, co mam tutaj zapisane, to gdzieś tam sobie obliczyć ilość potrzebnych nam karm, obserwować promocje, obserwować, gdzieś tam sobie namierzać sklepy, skąd byłoby nam to najłatwiej zrobić i takową karmę no można już pomału zamawiać z racji tego, że no myślę, że ta wysyłka będzie dzisiaj zdecydowanie szybciej zrobiona niż byłoby to miejsce powiedzmy przed samym sezonem lotowym, gdzie nagle wszyscy się budzą, że trzeba taką karmę zamówić. My osobiście w naszej hodowli, kochani moi drodzy, wracamy z powrotem do karmy i tu żadna tajemnica, bo każdy, który już ogląda dłuższy czas nasze materiały, wie, że no znakomitą większość naszej hodowli w ostatnich latach, bodajże od 2018, notabene, gdzie nawet, powiem szczerze, zaczęły się te nasze największe sukcesy i można by powiedzieć trwają do dzisiaj, lotujemy na karmie Van Robajs. I również w tym roku wracamy do karmy Van Robajs i dodam tylko, o czym już też wspominałem jakiś czas temu przy okazji podziękowań za poprzedni sezon gołębi starych, młodych, wszystkim ludziom, którzy w jakiś sposób przyczynili się no, do tego, że kolejne jakieś sukcesy odnieśliśmy. Wspominałem tam o koledze Tadeuszu Bąkowskim, gdzie naprawdę w bardzo fajnych, przyjaznych cenach sprzedał nam karmy na taki sezon. Wtedy wspominałem również, że z racji tego, że naprawdę Tadeusz zrobił na mnie piorunujące, pozytywne wrażenie, no chcielibyśmy gdzieś tam tą współpracę kontynuować, jednak jak zwykle wszystko zależało też od kolegi Tadeusza i on, mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy wyraził swoją chęć współpracowania z naszą firmą, czyli moi drodzy, oficjalnie kolega Tadeusz Bąkowski, który posiada sklep, chłodnik, nie tylko z rzeczami do gołębi, a jeszcze, ponieważ specjalizował się przez szereg lat w chłodnictwie, zostaje kolejnym, bodajże już trzecim partnerem naszej hodowli. Także jest to już stała współpraca między mną i kolegą Tadeuszem. Jestem przeszczęśliwy, dlatego też na pewno będziemy gdzieś tam nawiązywać, będziemy polecać, bo zdecydowanie kolega Tadeusz jest człowiekiem o wielkim serduchu, jest bardzo ciekawy,
praktycznie każda rozmowa z Tadeuszem, no to jest taka minimum godzinka. Zresztą bardzo fajnie, ja lubię porozmawiać, jak dobrze wiecie. On lubi porozmawiać i tak to wygląda. Także Tadeusz, jeśli mnie oglądasz, a wiem doskonale, że mnie oglądasz, mam nadzieję, że, a nawet jestem przekonany, że ta nasza współpraca będzie owocna. Czekamy jeszcze za zdjęciami. Gdzieś tam sklepu będzie na pewno tutaj wrzucony na początek, jak każda jedna firma, którą zdecydowanie, czyli my podpisujemy się pod firmą Pepart, co robi znaczniki, robi to w sposób profesjonalny, to jest taka nasza gwarancja jakości, czy Paweł Bakun, jak do tej pory, jego banery również cały czas gorąco polecam i teraz kolejnym naszym, że tak powiem, partnerem zostaje Tadeusz Bąkowski, stałym partnerem, co ważne, dlatego bardzo gorąco polecam. I tyle. Moi drodzy, jak już mówiłem wcześniej, pierwsze wypuszczanie na dach, czyli na dach ten bez bojlery, po zniesieniu jajek. Wcześniej nie wypuszczamy gołębi. I teraz proponuję Wam, moi drodzy, nowy kącik, który będzie cyklicznie gdzieś tam prowadzony na kanale, a mianowicie najczęściej zadawane pytania, bo zauważyłem, że bardzo często, w zależności od pory roku, od pory te, jest bardzo dużo podobnych pytań i oczywiście nie będę tu ich czytał co do kropki, kreski, jednakże gdzieś to tak spróbowałem sobie po prostu swoimi słowami ułożyć i no i teraz Wam poczytam. Czyli kiedy wypuszczać pierwszy raz lotniki? Jakby mówiłem o tym przed chwilą, po zniesieniu pierwszych jaj. Jest to w szczególności ważne dla tych wszystkich, którzy, a znakomita większość mimo wszystko ciągnie po lotnikach i odpowiedź brzmi tak. Kolejne pytanie. I to już, no powiem szczerze, że troszeczkę mnie zaskakuje, że na tym etapie już pytacie, moi drodzy, kiedy zacząć trenować lotniki. I oczywiście bardzo dobrze, może po prostu ktoś wyjątkowo wcześniej lubi mieć zaplanowane takie rzeczy. Absolutnie nie neguję i już spieszę z odpowiedzią. Nie powiem, że będzie to 23 marca czy 1 kwietnia, czy też może 12 marca czy 12 kwietnia, ponieważ tego nadzwyczajnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Życie nauczyło nas niejednokrotnie, że w hodowli nie ma nic na siłę. I uwierzcie mi, jeśli się nie da, to się nie da. I za każdym razem, kiedy zadziałałem impulsywnie, bardzo mocno tego żałowałem. I dlatego odpowiedź, to same gołębie pokażą Ci, drogi hodowco, droga hodowczyniu, czy już nadają się do wywózek. A mianowicie, jeśli gołąbki ochoczo wyskoczą z gołębnika, będą robić kilka ładnych kółek i siadając na dachu nie będą mocno dyszać, oczywiście warto jest wtedy, myślę, gdzieś już zacząć je wywozić. Oczywiście nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, gdzie ktoś tam już od 1 marca ruszy, bo latają. Nie, no. Odrobinę, wiecie, takiej rozumu w tym wszystkim. Przede wszystkim noce jeszcze będą zimne i tak dalej, i tak dalej. Jest to kontuzjogenne. Po prostu, jeśli gołąbki zaczną naprawdę już piłować sobie te 15-20 minut koło domu, będą siadać, cieszyć się, gruchać, wariować,
po dachu, no to same dadzą nam sygnał. I jak zwykle, niepytany, odpowiadam już na dalszą część, że zdecydowanie, moi drodzy, zdecydowanie jeździmy na bardzo krótki kilometraż. I nieważne, że są to gołębie dorosłe, tak u nas wygląda i myślę, że jest to najbardziej optymalna rzecz w hodowli. Od krótkiego kilometrażu bodajże może być to nawet 3 bądź 5 kilometrów. Tak robimy. Być może dzięki temu jakoś te kontuzje w większości przypadków nas omijają. Nie podajemy żadnych super suplementów, żeby nie zrywały skrzydeł. W innych latach to robiliśmy, jednakże różnicy nie widzę totalnie żadnej. Nigdy u nas gołębie jakoś bardzo nie zrywały tych skrzydeł i dzisiaj, kiedy nie podajemy specjalnie całych szeregów suplementów na super stawy i tak dalej, również ich nie zrywają. Także myślę tyle. Robienie spisów, czym się kierować, wybierając 50, to już mówiłem. W naszym mniemaniu gołębie zdecydowanie starsze niż roczniaczki. Jeśli chodzi o 50 do GMP, o gołąbki, które będą musiały zmierzyć się z całym sezonem lotowym. Oczywiście, jeśli mamy wszystkich gołębi dorosłych, czy bodajże, nie wiem, wrócił nam gołąb po naprawdę bardzo długim czasie, roku, 2, no to raczej pomijamy takie ewenementy, ale są to, tak jak sama nazwa mówi, ewenementy. Jednakże wszystkie gołębie, które robiły w jakiś sposób i są selekcjonowane, cały program lotowy, ja dałbym szansę tym gołębiom właśnie dorosłym. Tym dorosłym, tym ponad jednorocznym. I choć na pierwszych lotach zdecydowanie roczniaczek może zatańczyć i nieraz już tak było, gdzie choćby my w tym roku na pierwszych 20 gołębi 18 roczniaków, jednakże jak sami dobrze wiecie i ja to wiem, wszystko, co najważniejsze, dzieje się na tych ostatnich decydujących lotach i tam wszystkie ręce na podkład i tam będziemy, moi drodzy, działać. I teraz, czy zaraz po zaszczepieniu można parować gołębie? No według mnie nie. Jednakże nie próbowałem nigdy tego robić. W każdym bądź razie absolutnie ja uważam, że ileś tego czasu zdecydowanie powinno upłynąć, te gołębie powinny dojść, bo jak wiemy, szczepionka to nic innego jak wszczepywanie im wirusa w mniejszej dawce, tak żeby gdzieś ten organizm się zaczął odparniać. Dlatego w ogóle dziwi mnie fakt, że przepraszam, hodowcy dopiero teraz się wzięli za szczepienie. Ja to widzę inaczej, jednakże może mają jakiś plan, może mają to jakoś to wypraktykowane, nie neguję. Także, także co tu jeszcze? Za chwilę pokażę Wam jeszcze kosze transportowe, które gdzieś tam przepraszam, nabyliśmy do naszej hodowli od kolegi, który wcześniej robił nam te klateczki wysyłkowe. Gdzieś tam zdecydowaliśmy się na jego ofertę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Fajną rzeczą jest to, że owy kolega jest producentem, typowo jest producentem i tak naprawdę to my decydujemy, jak ten finalny produkt będzie wyglądał i myślę, że to jest znakomitym plusem niż kupować gdzieś tam gotowego,
Dlatego też, jeśli ktoś tam będzie chciał, jeśli te klatki się spodobają, oczywiście tradycyjnie wrzucimy gdzieś tutaj numer telefonu przy okazji pokazania. Pokażę Wam jeszcze, jaki jeden błąd zrobiłem w tych klatkach, bo tak jak mówiłem, finalnie to my decydowaliśmy, jak to będzie wyglądać i co. Prócz tego przeniesiemy się teraz do gołębnika lotowego, gdzie pokażę Wam, moi drodzy, jak na daną chwilę wygląda sytuacja. Także przenosimy się teraz. No i kochani, witam Was po teoretycznie tylko krótkiej przerwie, bo prawda jest taka, iż materiał dogrywany jest tydzień od opublikowania pierwszej części materiału. No niestety jakaś tam choróbsko mnie rozłożyło i sprawa wygląda na bardzo, bardzo poważną. Nie chcę tutaj w szczegóły wchodzić. Natomiast no dziś jest w ogóle pierwszy dzień, w którym jestem w stanie coś nagrać, dlatego już nie pójdziemy do gołębnika, ale z racji tego, że chcę, żebyście mieli co oglądać z mojej strony i nie wiem, kiedy następne materiały się pojawią, pokażę Wam klatki, o których już wspominałem. Są to takie duże kosze transportowe od Janusza z Kowronka, robione tak naprawdę pod moje dyktando. Tutaj mamy otwieranie z przodu. No tu trzeba będzie pomyśleć o jakichś rusztach, bo no te belki dokładnie mi się nie podobają. Z tyłu mamy kołki. Z boków sobie stwierdziłem, że absolutnie nie chcę mieć tych palików, żeby mi głównie wyciągały. Dlatego ściany są pełne. Tutaj z kolei te paliki prosiłem też, żeby były dużo gęstsze. Z racji tego, żeby również też głównie wyciągały i tak dalej. A błąd, o którym mówiłem, który powinienem poprawić, a tego nie zrobiłem, jest taki, że tutaj mamy te wejście i wszystko jest jak najbardziej w porządku. Dopóki nie trzeba będzie łapać gołębia, zdecydowanie jakbym miał drugi raz myśleć o tym, wolałbym, żeby to było na środku. Także wiem, że może trochę chaotycznie ten opis, ale no musicie mnie zrozumieć, że jest jak jest w chwili obecnej i oby tam już było dobrze. Także tyle, moi drodzy, no mam nadzieję do zobaczenia tam za niedługo w kolejnych materiałach. Pędzę montować. Tu macie numer do Janusza, jeśli Wam się by takowe klateczki spodobały. Resztę już on Wam powie. Dziękuję i wszystkiego dobrego.